Hejka widzowie, jest 30 grudnia, ja wczoraj właśnie dotarłam do Laosu, a konkretnie do miejscowości Luang Prabang, gdzie spędzę Sylwestra i zapraszam Was do przeżycia tej przygody razem ze mną. Zebraliśmy 6 osób i jedziemy na Guangxi Waterfall. Tutaj z dziewczynami z Francji i jeszcze tam chłopaki przy skuterach stoją i będzie na pewno super. Ja nie prowadzę tym razem. Tym razem jestem przygotowana na podróż skuterem. Hello guys, welcome to my channel. Subscribe, ring the notification bell, leave a comment. Are you ready for the trip? Ready for the trip? Yeah. The passengers are also responsible for the pictures and the videos. Me, I just take the bike and nothing. But she is good. She's the vlogger. Pierwszy przystanek na zatankowanie, a później już prosto do wodospadu. Ale kurczę, powiem wam widzowie, że boję się jechać skuterem. Mam jakąś tam traumę po wypadku. Dobra, jesteśmy, godzina jazdy, ale pupki bolą wszystkich teraz. Masakra. Auć, auć. Potem. Ale słodziutki piesek. Wejście na wodospady 25 000 tej waluty i jedziemy najpierw takim czymś, a później już będziemy na miejscu. O, muszę dać najpierw. Thank you. Jedzie się przez taką wioskę. Normalnie ludzie sobie żyją. Patrzcie widzowie, tutaj misio sobie chilluje na hamaku. Prawdziwy niedźwiedź wyszedł z hamaka. Wow. Beautiful. Jest tu bardzo dużo ludzi, ale myślę, że warto będzie, bo widziałam na zdjęciach, że to ładne miejsce. Widzowie, my już dotarliśmy do wodospadów. Ja niestety nie mogę się kąpać przez moje rany, ale przynajmniej sobie to podziwiam, bo bardzo ładnie tu jest, taka niebieściutka woda, jak możecie zobaczyć, naprawdę wow. Jungle man. I will be scared. Get a good pic. They're kind of creepy. Good job. High five. Were you scared? When I was at the top, I thought, yeah, if it now rips out of the tree, it would be like a big bag. Next one. We made it too. Woo! Good job. Completely at the top, and you think about like what if they just use this kind of nails, you know? Oh yeah. Because you can tell it with, but I think It's like one of these. yeah. And I think most people don't go to the top. Yeah. Szybki przystanek na pooglądanie słoni w drodze powrotnej z wodospadów. Night market w Laosie, Luang Prabang. Duży, fajny. Widzowie, robimy ognisko na brzegu rzeki. Czy to legalne? We don't know. Mucha novia, mucha novia, hoy tenga una, mañana otra.
Serio, no i boda. Dzisiaj jest już Sylwester i zobaczcie, jak sobie miejscowi świętują. Zaraz wam pokażę. A ja właśnie idę sobie na wzgórze zobaczyć panoramę miasta. Widzicie? Siedzą tam od rana, bo jest już 16 prawie i oni, albo po 16 nawet, i oni siedzą od rana leci muzyczka, oni tam sobie biesiadują i tak fajnie spędzają czas. Jak widać, tu są różne kierunki. Jeden z nich prowadzi do Buddha's Footprint, czyli chyba tu. A jednak to tu, a nie tam, gdzie myślałam. To odcisk stopy Buddy. Widać też stąd ładny widoczek na miasto, na rzekę. Teraz już zmierzam na szczyt i tam wejście jest płatne, więc idę kupić bilet. Dobra, jestem na samym szczycie, ale na najwyższy punkt się nie da przejść, bo zobaczcie, co tam się dzieje. To tyle ludzi, że żeby wejść na najwyższy schodek, to nie da się tam dojść, bo musiała się pchać, a mi się nie chce. Rzeczywistość. Patrzcie, widzowie, jaki ładny zachodzik. Tutaj widzimy świątynię Haup Hawang, ale niestety dzisiaj jest już zamknięta. Może uda się jeszcze, zanim wyjadę stąd, zobaczyć. A tu jakiś stragan. Zobaczcie, tu jest to zatłoczone miejsce, w którym przed chwilą byłam, ten szczyt. Jakby spoko, ale jest tam tak dużo ludzi, że to odejmuje mu. A generalnie to jest taka górka i tam jest co chwilę jakiś posąg Buddy i innych bogów buddyjskich. Tak to wygląda. Nasz hostel już zaczął świętować Nowy Rok. Jest 18 coś. YouTube in action. Widzowie, ale zaczynamy tak wcześnie. Widzowie, jesteśmy tu tak wcześnie, dlatego że w Luang Prabang wszystko zamyka się dość wcześnie, przed 12. Później tylko jeden bar otwarty, taki z kręglami. Nie wiem, czy tam pójdziemy, ale po prostu to jest happy hour do 18:30, więc przyszliśmy. Później zobaczymy, jak się potoczy ta sylwestrowa noc. Happy New Year! Gloria. Ça va être compliqué en termes d'espace. Aj! Miejscowi dalej się bawią od samego rana. Hey guys, you want to sit down or? Na pub crawl, ale właśnie dołączyliśmy do ludzi miejscowych, którzy tam się bawią od rana i sobie z nimi zatańczyliśmy. Było naprawdę super, jakby niesamowite przeżycie. No, właśnie. Na obliczanie przyszliśmy na night market. Coś się prawdopodobnie będzie tu działo, jakieś fancy stoły. Gotowi są strzelacze konferencji. A tu się pieką moje ziemniaki. Widzowie, tylko minuta do Nowego Roku! 1 minute! 4, 3,
Happy New Year! Happy New Year! You're missing home. Only know you love it when you let it go. And you let it go. If you want to switch, just ask. One experience. Bro, you gotta be careful, bro. Idziemy w 13 osób tuk-tukiem. Jeden miał być zabrany, ale nie był. Idziemy teraz normalnie szantaż. Teraz sobie gramy w kręgle, na razie jestem na prowadzeniu. Ajajajajajaj! Widzowie, ale emocje się rozgrywają, mamy w trójkę, prawie wygrywamy. Mamy po tyle samochodów. Ale chyba będę trzecia ostatecznie. Jest! Co najmniej drugie miejsce mam. I ostatni. No! I'm second. What are 66? Yeah. 1 point. 68? I have to follow. He's winning. He won this. 68. He won. He has 68. I have 66 and he has 65. Ale widzowie, to była dobra gra. Emocjonująca. Wszystko już zamknięte, ale noc sylwestrowa jeszcze nie skończona. To work and I need more money. You need more money. Bye bye. Bye bye. Say hello to my subscribers. Hello. Hejka widzowie, w 2024 roku. Ja wam z tego powodu życzę wszystkiego najlepszego w tym roku, który właśnie się zaczął. I was pozdrawiam z Laosu, z rzeki Makong, z Luang Prabang. Ja z moimi znajomymi z hostelu właśnie idziemy sobie na Stare Miasto. Patrzcie, jakie ładne ozdoby świąteczne mają tutaj. To odliczanie wczoraj to jest oficjalne, tutaj zareklamowane. Proszę bardzo. A tak night market wygląda, jak jeszcze jest za wcześnie. Pusto. Kupiłam sobie owocki i dostałam 2 mini bananki w gratisie. Jest chwila po 23, poszliśmy do sklepu, byliśmy głodni i zobaczcie, że tutaj na ulicach nie ma nikogo. I też strasznie ciężko znaleźć otwarty sklep o tej porze, taka ciekawostka. Udało nam się złapać zupki chińskie. Hejka kochani, jest 5:15, a ja właśnie się obudziłam i możecie zastanawiać się, czemu się obudziłam tak wcześnie, ale spokojnie, to nie bez powodu. Chcę po prostu obejrzeć sobie Morning Alms, czyli taką ceremonię, która odbywa się codziennie o wschodzie słońca i polega na tym, że mnisi przechadzają się po ulicach miasta i zbierają ofiary od ludzi. Słyszycie, jak koguty pieją? To już rozdają ludzie mnichowi. Generalnie co jakiś czas są rozstawione takie krzesełka i tu ludzie kupują ofiary, siadają i dają mnichom, którzy chodzą po ulicach. Później część z tego, co zbiorą, oddają biednym. Wiem, że mnie nie widać, bo jest ciemno, bo jeszcze nie było wschodu, ale chcę wam powiedzieć, że jak wyszłam z hostelu, to spotkałam dziewczynę ode mnie z hostelu, która też na te Morning Alms poszła. I po drodze, jak już byliśmy, to spotkałyśmy 3 Polaków, których ja poznałam na bowlingu. I dołączyliśmy do nich i teraz wchodzę na tą górę z powrotem, tą zatłoczoną, żeby obejrzeć wschód słońca tam. Patrzcie.
Niestety wschodu nie będzie, bo wszystko jest zachmurzone. Ale i tak fajny widok, bo jak było tyle ludzi, to nie mogłam go zobaczyć. Teraz wchodzimy na morning market, który jest otwarty tylko do 9 rano. Widzowie, okazało się, że znowu jadę na te same wodospady, bo później mam podwózkę w inne miejsce. A teraz się zatrzymaliśmy, żeby poglądać widok i patrzcie, jak to wygląda. I generalnie jak się człowiek zatrzyma, to jest strasznie gorąco, a jak się jedzie, to jest git. A tutaj koledzy, z którymi jadę, mają sesję zdjęciową. Jesteśmy znowu na wodospadzie Huangxi. Znowu ładna niebieska woda. Tym razem wspinam się na szczyt wodospadu. Oczywiście pod górę. Nie mogę już. Bardzo stromo. Już jesteśmy na górze i muszę przyznać, że całkiem tu przyjemnie. Jakaś łódka tu podpływa. Tego się nie spodziewałam absolutnie. Dobra widzowie, okazało się, że ta łódka to jest taka turystyczna i 15 minut rejsu można sobie kupić. Musimy dopompować oponę, bo pan z parkingu zauważył, że jest rozpompowana. W drodze powrotnej robimy sobie postój w takich chatkach. Tu można zjeść, napić się z widokiem na pola ryżowe. Takie chatki tu są. Tu się siada. No, fajnie. Ostatni wieczór już idę na te pufy, widzowie. Ja się już tak przyzwyczaiłam do tych ludzi i będzie mi smutno, jak będę odjeżdżać jutro. Kochani, ja od razu po powrocie z wodospadów pobiegłam w takie miejsce, gdzie lokalni ludzie uczą się angielskiego i są to takie spotkania organizowane 2 razy dziennie, codziennie, które polegają głównie na rozmowach, na konwersacjach i mogą tam przyjść zarówno dzieci, jak i starsi, każdy. I tam są też zapraszani turyści i po prostu przyjezdni, którzy sobie chcą pokonwersować z lokalnymi ludźmi. I uważam to za bardzo fajną inicjatywę, dlatego że 2 strony z tego korzystają. Lokalni ludzie mogą się podszkolić w angielskim, przyjezdni mogą się podszkolić w języku lokalnym, czy też obie strony mogą się nauczyć o kulturach drugiej strony, więc jakby to jest naprawdę super i podobało mi się i chętnie bym poszła jeszcze raz. Niestety za dużo nie nagrywałam, bo mi po prostu było głupio tak nagrywać ludzi. Mam jedną małą przebitkę, ale uwierzcie, że było fajnie. No i generalnie w tej grupie konwersacji, w której ja byłam, pośpiewaliśmy sobie Celine Dion, ja się dowiedziałam, jak powiedzieć po laotańsku chcę dużą miskę nudli, chłopiec, który z nami był, dowiedział się, jak po angielsku powiedzieć high five, no i generalnie było fajnie, będę to miło wspominać. Dzisiaj już większość osób, z którymi byłam w hostelu, go opuszcza w różne miejsca, większość jedzie tam, gdzie ja i już jesteśmy po check-outie, więc sobie przyszliśmy na śniadanie nad rzeką. Mówiłam, że prawie wszyscy dzisiaj wyjeżdżają i patrzcie, ile jest plecaków. Teraz jedziemy do Muzeum UXO. To jest takie muzeum, w którym jest pokazane coś o sekretnej wojnie tutaj w Laosie. Bierzemy tuk-tuka, ale jeden chciał nas wziąć za 50 każdy, 50 000 każdy, a tutaj jedziemy za 50 000 we dwójkę, więc spoko. Jedziemy teraz na stację kolejową i chyba 10 osób mamy tuk-tuka. To wszyscy, proszę bardzo, wszyscy to pan wie. Nie no, w porównaniu do całego kraju jest to bardzo nowoczesna konstrukcja. Zobaczymy w środku, ale wydaje się wypasiony.
Widzowie tutaj bardzo dokładnie sprawdzają plecaki. Jest taka taśma jak na lotniskach, żeby wejść na dworzec i nie można przejść żadnych sprayów. Tutaj koledzy wyrzucili dezodorant. Teraz pozostało nam tylko czekać na pociąg przez godzinę. It's bread. It's like a roll. It's about the butter and jam that you put on it. I don't believe you. Każdy wagon ma swój słupek i tam się ustawiają kolejki do danego wagonu. My mamy wagon drugi, a jest bardzo dużo tych wagonów. Ciekawe, jak duży będzie pociąg. A przy okazji ładny zachód będzie widać. Długi. Rozejrzyjmy się po pociągu w Laosie. Mamy przejście, toaletę, wejście. Można umyć ręce. Widzowie, jeszcze na koniec chcę wam powiedzieć dwie ciekawostki z Luang Prabang. To znaczy, że pierwsze co przyszłam do hostelu, chciałam się zameldować, a tam siedzieli ludzie, z którymi byłam w tym samym hostelu w Georgetown. Za pierwszym razem jak byłam w Georgetown, a to było 3 miesiące wcześniej. I tak samo jest sobie noc sylwestrowa, jesteśmy w barze, a tam chłopak, który był pierwszą osobą, do której gadałam, jak Ola sobie pojechała. Pierwsza osoba obca, z którą rozmawiałam podczas swojej podróży, spotkałam ją po 3 miesiącach w Luang Prabang. I ja już chyba to mówiłam, ale to jest niesamowite, że cały czas gdziekolwiek pojedziesz, to spotykasz osoby, które gdzieś wcześniej widziałaś, albo po prostu spotykasz kogoś, kto zna kogoś, kogo ty spotkałaś. No, jakby to jest taka sieć i to jest niesamowite dla mnie. E aí, galera, subscribe aí pro canal dela aí. Vai ser muito bom pra viagem. É nóis, tamo junto!